Siedzę jak mały chłopiec i kręcę pokręcałkiem i obserwuję sygnał. Ha! Dajmy 1000. Tak wygląda sygnał, proszę ja was. Bezpośrednio z czujnika. Dalej, zamruźmy to. I możemy policzyć. Jest 9 wzniesień. I prawidłowo. Amplituda wzrasta. Arduino i testy. Natomiast coś mnie tu niepokoi. Silnik do mojej makiety, bardzo fajne marki. Jest to silnik, który pochodzi z mechanizmu od automatycznych drzwi, który udało mi się wygrzebać ze śmietnika. Tak. I jest praktycznie dość świeży z 18 roku, jak widać. Przykładnia jest mi zbędna. Potrzebuję się uwolnić, czyli wyciąć ten ślimak, zdjąć z osi 8 mm. Dlatego rozpiłowuję to, żeby to zdjąć. Najfajniejsze jest to, że to jest cały encoder i to bardzo fajnie pomoże skonstruować regulator do tego silnika, żeby miał zadaną prędkość obrotową. I praktycznie to za darmo, bo chciałem kupić taki silnik bez encodera. No to zaoszczędziłem sporo, bo mam go nie dość za darmo i to mam dwa takie silniki z encoderami i to wystarczy to sobie zdjąć. Bardzo profesjonalne, użyskowane, super. No i udało mi się wyciągnąć, trochę pokaleczyłem wał, zaraz sobie go delikatnie przyszlifuję, żeby nie było zadziorów. Mamy uwolniony silnik elektryczny, prądu stałego 24 V i prędkość nominalna 3500 obrotów. A powrót do szkoły. Mam takie kierki, linijki, cyrkiel, suwmiarkę. Dobrze, trzeba pomierzyć silnik, wszystkie przekładnie i zacząć robić szkic makiety. Tak, dokładnie tak to będzie. 52 stopnie z cylindrami. Nie mam specjalnych narzędzi, ale tak, zaraz to sobie przetnę płytę i zacznę montować moją makietę rozrysowaną. Jak to wyjdzie? Mam nadzieję, że dobrze. Nożycka, silnik, przekładnie, śrubki, śrubeczki. Teraz to powiercić, wyosiować. Znacie to powiedzenie? Obrabiarka CNC numeryczna i obrabiarka CRD, co ręka dała. Jest tutaj co ręka dała, precyzja znikoma. Dlatego luzy będą, tolerancja dużo większa, żeby ponaciągać paseczki. Ale działam dalej. I zabawa w drewnie jest przyjemna, ale czasochłonna. Dobra, teraz jest drewno, metal, dystansowanie, gwintowanie, różne takie rzeczy. Dociąć wałki. I to wszystko jeszcze wyosiować odpowiednio. Może będzie się obracało w miarę bez oporów, tak jak teraz, tak przyjemnie na łożyskach. Ciemna nastała, rozrząd jeszcze trzeba ustawić. Jest redukcja, silnik, duże koło zębate, małe koło zębate. Tarczki są, teraz znaczniki poustawiać. Strzałki, 3 będą, jeszcze tylko pozaginać odpowiednio i będzie super. Strzałki, potrzebuję drugą rękę, inaczej się nie da. Tak, na wale mamy 90 stopni. Tu mamy na wałku rozrządu 300. Zróbmy jeden obrót pełny. Mamy 90, to powinno być pół obrotu. 120, zróbmy drugi obrót. 90, tak, powinno być 300. Jest idealnie 300, więc
dzielimy na 2 i tak być powinno. Że silnik będzie miał za duże opory, nie ruszy, ale jak widać super rusza, tylko są duże wibracje, ponieważ te szpilki gwintowane nie są idealnie proste, co powoduje dość spore wibracje przy rozkręcaniu. Trzeba będzie wszystko poprzyklejać klejem do gwintów każdą śrubę, bo będzie chciało to odlecieć. Albo znaleźć pręty, które są idealnie proste i wymienić. Szpilek jako tymczasowe wałki, bo to nie gra. Teraz to mi się obraca gładko, płynnie. Paski ponaciągane są wystarczająco. I teraz uruchomię, sprawdzę jak to działa. Zabezpieczę wszystkie nakrętki, skontruję tutaj gdzie się da. Tutaj wszystkie pozostałe inne śrubki nakleję do gwintu. I teoretycznie baza makiety jest. Natomiast nie mogę tej szpilki nagwintować nażynką, naciąć gwintu, bo jest zbyt twarda dla mojej nażynki i nie idzie, więc zmiana planów. I to będzie służyło jako podpora mojego kątomierza. Więc to też wszystko jest na bieżąco do modyfikacji. Prace nad makietą trwają. To jest ten kielich. Nagwintowałem 2 otwory na M5, żeby teraz przykręcić te tarczki kątowe. Natomiast to jest nierdzewka inox i będę płakał wiercąc otwory M5, żeby nie popłynęły. Tutaj to jest stal jakaś taka w miarę normalna, więc da się w tym wiercić i gwintować, więc fajnie. Więc 3 kielichy będę gwintował i do dzieła. Śrubki z odzysku idealnie, myślę, że ogarną temat. No oczywiście wiadomo, wiercenie i gwintowanie z ręki powoduje to, że to nie jest w pionie. Nigdy nie będzie, przynajmniej w takich warunkach to robione, ale to nie jest aż tak istotne, bo to ma dociskać. Znaczy jest istotne, ale trzeba by było mieć wiertarkę kolumnową, a nie ręcznie. Mam przygotowane, zabieram się za wiercenie tarczek, trasowanie otworów i jedziemy dalej. Tak, moją koloratkę, czyli mój uchwyt zablokowałem na ośce, docisnąłem do imadła i będę starał się, tutaj dałem WD-40, przez ten otwór, żeby mi prowadził wiertłem nowym, co prawda nowym, ale to Parkside, nowym, na wolnych obrotach zrobić te 2 otwory czwóreczki, a później je rozwiercić do piąteczki. Przez mękę, bo wiercę delikatnie i dopiero zaczęło się robić mały otworek prowadzący, więc nie jest to prosta sprawa. Inox zawsze komplikuje sytuację. Zapłaczę, zmieniłem teraz na dużo lepsze wiertła, ostre, ale ja się zapłaczę, bo dopiero zaczyna łapać. Cholerna ta nierdzewka do obróbki. Bawię się już z tym ponad 20 minut. Nie udało mi się zrobić otworu. Udało mi się natomiast połamać jedno wiertło i tutaj ten brzydki ślad zostawić. Trudno. Nie znalazłem jeszcze dobrego rozwiązania. Smaruję, wiercę bardzo powoli, ale ta nierdzewka tępi wiertła i to się tylko ślizga, a nie zbiera materiał, więc
Trzeba mieć doświadczenie i chyba narzędzia do tego. Ja dopiero to zbieram. To jest jak krew z nosa, żeby to zrobić. Te otwory. Starsza pani czeka, makieta czeka, a tu się człowiek bawi z jedną dziurką długo, ponad pół godziny i nie mam otworu, a muszę zrobić 6 w 3 płytkach, w 3 kątomierzach. To się nazywa bez narzędzi podchodzić do tematu. Po tych blaszkach z AliExpress czy tam skądś faktycznie mają 2 mm tej nierdzewki. Prawie godzina i nie udało mi się przywiercić tego draństwa. Stopniuję wiertło 2, 2,5, 3,5, 4. W rezultacie potrzebuję otwór 5,02, 5,03 zrobić. Ciężki temat. To jest mój koszmar dnia dzisiejszego. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Kończę na dzisiaj. Nie wywierciłem otworu. 2 godziny i nie dam rady tymi wiertłami. 2 mm inox. Przeznaczyłem sobie dzisiaj 2-3 godziny, żeby to ogarnąć. Okazało się, że mnie pokonały kątowniki 360 z inoxu. I po prostu kolejny tydzień nic nie zrobię. Znowu może w przyszłą sobotę coś będę kombinował, a w tym czasie muszę przestudiować temat, jak to wywiercić. Bo rozwiązanie wynalazłem fajne, ale wykonanie tego jest, jak widać, czasochłonne, skomplikowane. I dla Was to jest tylko parę sekund. Wam to pokazuję, jak to wygląda, ale to zajmuje mnóstwo czasu. No i nawet mój spokój spokojny się zaczyna kończyć. Dlatego lepiej nie robić nic na siłę, odpocząć, przyjechać następnym razem za parę dni, znaleźć może inne wiertła i kontynuować. Albo ostatecznie znaleźć kogoś, kto ma wiertarkę kolumnową i mógłby to w zamocowaniu wywiercić. Byłoby na pewno lepiej, szybciej i sprawniej. Motyla noga, bo już tego bardziej nie można powiedzieć. Kupiłem specjalne wiertło. Jedyne, które znalazłem, wiertło z przeznaczeniem do inoxu. Kobaltowe. Ale tak krew z nosa, bo to nie zmienia faktu, że smarując i średnie obroty dając, że to się nic nie posuwa praktycznie do przodu. Walczę dalej. Jeszcze nie zrobiłem żadnego otworu z 6. Wiertło 9 euro. Drugie wiertło piątka 11 euro. I to wcale nie wchodzi jak w masło. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie, jedyne co tym wiertłem mogę zrobić, to zapunktować otwory. To było wiercone przez cały dzień, nie wyszło. To tym nowym wiertłem do nierdzewki tylko zapunktowało. Więc zapunktowałem sobie 3 kątomierze. I teraz nie wiem, co dalej z tym zrobić, bo wszystkie wiertła poległy. Nawet te wiertło specjalne. Nie mam sprzętu. I się nie da. Nie da się. Właśnie mocuję makietę, poprawiam do deski, żeby było wszystko stabilnie. I paradoks tak na tym polega, że ten mechanizm, silnik, to też ze śmietnika został pobrany w dobrym stanie. Dzisiaj, myśląc o tym, skąd wykombinuję deskę na podstawę, żeby nie wycinać, akurat robią remont u mnie na klatce i znoszą stare meble i taka półeczka tak się wpisuje fajnie, idealnie jako cała podstawka. Tu będzie miejsce na cały sterownik do silnika i zasilacz. Tu zostawiam miejsce na pozostałe rzeczy, też może na część sterownika. I teraz zabieram się, jak mam już stabilną wersję, za dalsze prace. Fajnie się prezentuje makieta i teraz tak, co wymyśliłem? Uchwyt. Mały uchwyt, żeby mocować słoneczko. I teraz tak, planuję ten uchwyt zamocować tutaj. I do tego uchwytu mocować słoneczko, jedno i drugie, i łatwa regulacja. Taki plan, zobaczymy. Oczywiście, jak widzicie, to nie są... Ogólnie makieta, można by było powiedzieć, że
parę desek, śrubek i to wszystko. Natomiast uwzględniając te wszystkie wałki i elementy po prostu do budowy maszyn CNC czy innych, no to nawet one nie są aż tak drogie, ale sumarycznie to się wszystko zbiera i robi się projekt kosztowny, ale nie da się nic badać sensownie na bardzo prowizuarycznych rzeczach. Trzeba to zrobić dostabilnie, żeby mieć pomiary powtarzalne i żeby to miało ręce i nogi i też służyło do innych projektów. Więc zrobić lepiej jest dobrze, niżeli zaczepić na zwykłą wiertarkę po prostu byle jak słoneczko i próbować odczytywać. Jeszcze, o ile mi się uda znaleźć rozwiązanie, żeby zrobić to na regulatorze PID albo na zwykłym, tylko prostym regulatorze, żeby zadana prędkość była utrzymywana pomimo obciążenia tutaj, czyli wtedy mógłbym zadawać stałą prędkość obrotową, którą już sobie żądam do odczytu, oraz zrobić też niestabilną prędkość, żeby sobie tam zwiększało i zmniejszało, tak jak mniej więcej silnik spalinowy, więc tu jest duże pole do popisu już, jeżeli chodzi o sterownik makiety. Natomiast sama makieta fizycznie jest prostą konstrukcją, ale trzeba się przy tym trochę nabawić. Sam uchwyt oczywiście trzeba dopasować do wałka 8 mm, więc osobny adapter. Teraz zobaczę, jak to leży, czy nie koliduje z silnikiem. I zabieram się za przymiarkę. Tu wchodzi dobrze. Docisnąć. Nie przesadzajmy. Jeszcze w pudełku pod gąbeczkami mamy narzędzie. Tutaj w otworki. Mniej więcej tak i tak. Do otwierania i do zamykania naszego zacisku. Też to jest praktyczne. Tyla noga w tej konfiguracji prawie wchodzi, ale to jest maksymalnie otworzony uchwyt i coś jest nie tak. Zmienię szczęki na wewnętrzne i spróbuję jeszcze raz. Już wypadła szczęka. Teraz tak, trzeba spoglądać, żeby było centrycznie. To te wszystkie zęby, kości, jak to się nazywa, szczęki, tutaj mają te otwory nierówno rozłożone przesunięcie, dlatego że tutaj jest ten gwint. I tak, ten jest pierwszy, który ma najwięcej. I to, co mówię, nie, zła kolejność, widzicie? Nie jest to zupełnie centryczne. Już zmieniam jeszcze raz, bo tak być nie może w uchwycie. Voilà. Schodzą nam się idealnie i teraz spróbujmy zamocować słoneczko. Wiecie co? Plan był świetny. Nawet średnica praktycznie by pasowała. Super świetnie, tylko zobaczcie. Tu jest półokrągłe, a te pazury nie chcę łapać za półokrągłe i to się nie trzyma, więc wylądował killer. Cały misterny plan trzeba teraz zmienić na inne rozwiązanie. Podkładka duża, śruba 10 do środka. Druga podkładka. Tutaj jest już nakrętka chwycona w uchwyt. Trochę bez sensu, ale w tej logice może będzie w przyszłości sens. O to chodzi, żeby to była możliwość zaczepienia różnych słoneczek impulsatora. Przydałby mi się teraz czujnik zegarowy. Sprawdzić bicie, bo teraz nie jest na przykład osiowo. Więc tak jak widzicie, teraz wyosiować to. No niestety, chciałem, żeby to było w uchwycie, byłoby wtedy osiowo. A tak jak dam śrubę, to tutaj muszę delikatnie postukać, docisnąć. Na tą chwilę wygląda to tak. Jeżeli to wyosiuję,
to będę próbował zamocować tutaj mój czujnik i pościskać to odpowiednio mocno, żeby mi się tutaj nic nie rozleciało. Prace utknęły, ale tak, poświęcę jedno koło pasowe, zdejmę delikatnie pilniczkiem, stoczę w ten sposób na średnicę z 44 na 42. Wtedy wejdzie mi idealnie do środka i powinno być dobrze. Natomiast sam uchwyt, nie mam czujnika zegarowego, nie jest mi potrzebny w tej chwili, ale nawet gdy przyłożę przymiar, to on mi bije. I takie bicie wyczuwalne to jest. Więc ta ośka czy ten adapter nie jest idealny. To jest mniej może niż milimetr. Parę dziesiątych, ale do toczenia, do precyzyjnych tych w tej konfiguracji to by się nie nadawało. Więc postaram się sobie to stoczyć w ten sposób. Dopasować tutaj. Idealnie nie będzie, zawsze będzie jakieś bicie, ale dużo mniejsze niżeli śruba 10 i podkładki. Tada! Nie mam zasilacza, ale pierścierny i toczymy. Toczenie i przymiarka, bo to najważniejsze, aby to ładnie wpasować tutaj do środka, bez luzów, na lekki wcisk, a nie mierzyć suchmiarką. Prawie. Zmieniłem technikę, aby było szybciej. To toczenie prawie jak w drewnie, już pokazuję. Nie polecam, ale pilnik iglaczek, kątownik i skrawanie w ten sposób. To trochę przyspiesza. Jeszcze odrobinkę papierkiem ściernym. Mam to. Ładnie teraz to mi wchodzi. Tak, w fabryczne słoneczko. Nie ma luzów. Natomiast od NTV-ki wymaga jeszcze troszeczkę zebrania, bo prawie wchodzi, ale jeszcze troszeczkę się blokuje. Jest kolejna niespodzianka. Oczywiście zapomniałem, ale tak jest. Nie jest wyważone i to strasznie będzie biło. A to nie są pełne obroty. Trzeba będzie uważać, dlatego to będzie z tyłu. Gdyby coś tu miało wystrzelić, to będzie z tyłu, a będzie odczyt tutaj. Czujnik jest zamocowany. Przestrzeń jest stosunkowo duża, ten gap zwany, dlatego że niestety, ale to ma bicie. Jeżeli to ma bicie, to przy mocnym biciu zaczyna trzecioczujnik, co jest niewskazane. Rezystancja w ohmach 426,9. Czujnik w temperaturze pokojowej. I teraz chciałbym sprawdzić VR Conditioner, czyli układ kształtowania impulsu zamieniający nasz sinus na prostokąt. Już to sobie zepnę na krótko i wrzucam na oscyloskop. Mam podpięty tutaj VR Conditioner i zobaczcie, co się dzieje. 50 Hz, skądś łapie tutaj na przywodzie sygnał sieciowy, więc jest czuły.
Skąd on łapie sygnał sieciowy? Może poprzez USB. Dobrze, to się kręci bardzo powoli, a mamy bardzo fajny sygnał prostokątny. Zamrożony pomiar. I tak, dolne prostokąciki, jest ich 9 i przerwa 5. No i tak tu się składa plus, czyli ten wejście z żółtym. Tak nam się układa. Pierwszy prostokąt jest dużo szerszy, ale dlatego, że odległość tutaj między samym sensorem, samym czujnikiem, a tym tu się zmienia i dlatego nie jest on, widzicie, jest różna i przez to, że to bije, jest na tyle sztywne, pokazuje nam różnicę. Wygląda na to, że jest czułe to ustrojstwo. Puśćmy sobie pomiar ciągły. Odepnijmy nasz sygnał. Chodź. Widzimy, gdy nie styka. Wypnijmy nasz sygnał i widzimy nasze 50 Hz sieciowego, z powietrza po prostu. Łapiemy i widzimy nasz sygnał PWM, czego być teoretycznie nie powinno. I możliwe, że tu będzie trzeba dorzucić rezystory, powiedzmy 10 kiloohmów, jeszcze nie wiem, ale możliwe, że tak, żeby to ukrócić. Znowu u mnie bałagan, dosłownie, nawet nie w przenośni. Powrót do sterownika makiety, w sensie do sterownika silnikiem makiety. Muszę teraz od nowa wszystko sobie przypomnieć, co jak było, bo czekałem na stabilizator 12V, żeby tutaj połączyć zasilanie stałe dla silnika 24V, stabilizator 12V, żeby wysterować. Tutaj jest mały MOSFET driver, taki SMD przylutowany w taki sposób. Widzicie, MOSFET fabryczny z płytki od tego silnika. I teraz tak, 12V będzie też zasilało później bezpiecznie Arduino, więc też montuję stabilizator 12V. Oczywiście jakąś diodę LED, żeby miał wskaźnik, że wskazuje, że działa, te 12V napięcie jest dostępne, gdzieś tutaj rozmieścić, później rozmieścić Arduino w jakimś takim strategicznym punkcie. Do tego albo wyświetlacz 2x16 albo 4x16. Nie wiem jak z tym driverem, czy będzie obsługiwany, czy nie potrzebuje ujemnego zasilania, powiedzmy do podświetlenia czy kontrastu. Nie wiem, nie pamiętam. To na pewno będzie działało. Do tego 2 encodery z przyciskiem do zadawania i zmiany prędkości obrotowej, do startu stopu. Też gdzieś tutaj sobie to wrzucić, więc prosty układ. To jest całe sprzężenie zwrotne z silnika, 500 kroków na obrót, 500 impulsów na obrót i to zaraz będę sobie łączył. Wygląda jak niezły bajzel na tej płytce, ale tak to jest, gdy płytka jest prototypowa i na bieżąco to, co w głowie próbujesz łączyć. Stabilizator 12V, podstawowa konfiguracja, 2 kondensatory odsprzęgające 100 nano, tutaj elektrolit na wejściu 100 mikro, tutaj na wyjściu 47 mikro powiedzmy i zaraz będę podpinał, sprawdzał, czy faktycznie jest sprawny stabilizator, czy mamy 24, 12, a później 5 V zasilanie. W ten oto sposób małymi krokami dałem 2 kΩ rezystor dla diody. No, dioda jak szalona świeci. To jest wskaźnik 24V napięcia zasilania głównego. Tu jest napięcie 12, a dokładnie 11,80 coś z groszem. Nie wiem dlaczego, ale tak ten stabilizator daje. I teraz pozostaje zrobić podciągnięcie do drivera MOSFETA i do Arduino. Próbowałem uruchomić przed chwilą te Arduino
I co się stało? 24 jest napięcie, 12 jest, tutaj tylko mignęło i zgasło. I dochodzę do tego. Sprawdzałem moje luty, ok, ale gdy się przyjrzałem pod lupą tutaj na wyprowadzenie bezpośrednio Atmegi, to pomiędzy, już nie wiem którymi wyprowadzeniami, ale był jakaś grudka cyny, jakieś mikrozwarcie. Wyczyściłem szczoteczką z alkoholem, próbuję, może się uruchomi, może nie. Tutaj ten element mały, bardzo fajnie jest to pomyślane, z numerkiem E4 jest to po prostu bezpiecznik polimerowy. I za bezpiecznikiem idzie przez diodę prostowniczą w jednym kierunku na stabilizator. Ten taki z 5 odnóżkami tutaj. Więc jest szansa, że się nie spaliło, albo się spaliło. Zobaczymy. Niestety coś poszło nie tak. Nie wiem co, ale mam zwarcie pomiędzy masą a linią 5V. I teraz kwestia jedyne co, podejrzewam dwie rzeczy. Albo Atmega po prostu się skopciła, albo stabilizator, bo ten układ działał, uruchamiałem go, ale zawsze przy pomocy 5V, mniej więcej, więc pierwszy było dzisiaj podłączenie wyższego napięcia przez wbudowany regulator napięcia i kicha. Pozbyłem się regulatora napięcia. Zaraz zobaczę, czy jest zwarcie. Ewentualnie dołożę osobny regulator 5V w okolicy. Dlaczego to mi się tak zadziało? Widzicie tego gagatka? Okazuje się, że sam w sobie regulator napięcia 5V dostał zwarcia. Tutaj na płytce jest OK. Więc co się zadziało? Pojęcia nie mam. Dlaczego po zasileniu z 11,8V to wszystko przestało działać? Nie wiem, czy i kogoś godna ta rzeźba, ale wszczepiłem stabilizator w taki oto sposób. Te układy Arduino. To nie jest pierwszy układ, w którym coś mi się spaliło. To jest Arduino Nano, w którym też mi się spaliła dioda prostownicza i zastąpiłem to z jakiegoś wylutu. Oczywiście nie ten rozmiar, ale działa. I uruchamiam i zobaczę, czy to będzie żyło. Więc te, nie wiem, czy podzespoły, dlatego że są tanie w porównaniu stabilizator, który tutaj siedział. Teraz jest 1 amperowy, a ten nie mam pojęcia. No i sprawdźmy, zaraz podepnę. 14,6 na wejściu. Odpinamy. Tada, widzicie? Pali się zasilanie, więc linia 5V jest. Trzeba wpiąć teraz programator i zobaczyć, czy sam procesor jest żywy, bo tego nie wiemy jeszcze. I motyla noga. Chciałem już to sobie wstępnie, silnik podłączyłem, chciałem posprawdzać. Natomiast nie mogę uzyskać komunikacji z tym Arduino naprawianym i jest jeszcze gorzej, bo ten stabilizator 5V zaczyna się gotować w momencie, kiedy podamy napięcie 5V z linii zewnętrznej, więc coś tu totalnie jest nie tak w tej chwili, tak być nie powinno. Nowy dzień, nowy ja i nowe Arduino. Słuchajcie, to później sobie sprawdzę, wykastruję zupełnie ten stabilizator. Prześledziłem temat ogólnie, jak kupujecie te chińskie Arduino. Sami zauważyliście pewnie, że sprzedają ich w ilościach hurtowych. W ogóle zapomnijcie o podpinaniu na 12V zewnętrznych poza 5. Praktycznie to się mija z celem. I tutaj zaraz wstawię kolejną linię 5V. Zrobię też filtrowanie 5V. I sprawdzam nową płytkę. Tu wylutuję, może jeszcze będzie to żywe, a może zupełnie nie. Więc warto się zaopatrzyć przy takich projektach w kilka albo kilkanaście takich sobie płytek. One są dość tanie. Jakość jest jaka jest. To nie są idealne rozwiązania, ale do takich projektów, no tak jak na stole, na biurku,
To wszystko jest wystarczające. Kolejne prace, nikomu niepotrzebne, ale tak. Dajemy zasilanie, mamy linię 24, 12 i 5. No i teraz kombinujemy, zmierzę tylko, czy wszystko się zgadza. I kolejna próba z tymi nową płytką Arduino i starą, czy to w ogóle coś użyje. Nowy Arduino widzimy ma wgrany blink, czyli testowo miga diodą. Jest spoko. Działa. Teraz kwestia, czy da się zaprogramować. I stare też nie wykazuje oznak niepoprawności, więc kwestia jest teraz komputerek i sprawdzić, czy to hula, ale mamy kosmos. 2 stabilizatory, zasilanie podzielone, rozdzielone. Szybki test, też blink wgrywam, tylko stawiam wyjście piąte, które jest spięte tutaj z tranzystorem MOSFET-em. Będzie podgląd w postaci żółtej diody, żeby migała. I sprawdźmy to. Tak. Wciśnijmy reset, czy to nam prześle. Przesłało. Czyli nowe Arduino działa. Teraz spinam stare. No i super, stare działa z wylutowaną diodą prostowniczą, tutaj ze stabilizatorem, żeby nic zwarcia nie robiło. Zasilanie bezpośrednio z linii 5V i można programować, więc fajnie. Będę męczył dalej do spalenia kolejnego te Arduino po przejściach. I mogę teraz próbować tak zliczać impulsy z tego oto silnika i próbować wysterować przy pomocy PWM-u. Mamy zasilania, to dokładam wyświetlacz. Musi być jakaś komunikacja, czyli odczyt zadanej wartości prędkości, odczyt danej wartości, impulsator. Ale to wszystko teraz trzeba połączyć ze sobą kabelkami, więc schematy i łączenie. No teraz zawitają elementy SMD, zróbmy taki mały filtr do tego impulsatorka, bo żeby nam wycięło 1 kilo i 10 nanofaradów do przycisku i do tego tutaj sobie to zaraz zainstaluję. Podobnie jak mały filtr, który jest tutaj, widzicie, nawet nie widzicie, ale to jest ten oto filtr wyjęty z maszyny, więc to jest filtr dla impulsatora w silniku. Ja tutaj dam taki i tak nie będę robił tego na przerwaniach, tylko sprzętowo, więc powinno być dobrze. Mocowany, wygląda ok. Teraz sygnały. Będzie można sprawdzać od strony programowej, czy to wszystkie wejścia, wyjścia są widoczne. No i próbować już coś na tym stawiać. Ok, panel w tej chwili wygląda tak. Dałem drugą płytkę od dołu, dałem dystansy, żeby te wszystkie połączenia były w miarę ukryte na tą chwilę. Podpinam zasilanie, sprawdzam, reguluję kontrast wyświetlacza, wrzucam jakiś kod do obsługi, bibliotekę do obsługi wyświetlacza, bibliotekę do obsługi impulsatora i później będę obserwował, co z tym dalej można zrobić. Ok, szybki test połączenia wyświetlacza jest. Wyświetlacz działa. Jeszcze pozostało sporo do przetestowania, ale to już nie dzisiaj. I próby wykazały, że potrzebuje jeszcze bank energii, czyli 2 większe elektrolity. Jeden, ten zielony, 2200 mikrofaradów na 25 V. Trochę mało, ale innego nie mam. Będę operował w zakresie max do 24 V, więc nie pożyję długo, ale myślę, że będę miał niższe napięcia. I drugi, 1000 mikrofaradów po stronie za diodą prostowniczą, żeby odciąć spadki napięcia poprzez właśnie silnik elektryczny i PWM, żeby stabilizowało mi tutaj cały układ cyfrowy, logiczny, bo były kwiatki bez tych kondensatorów. Przy zasilaniu z takiego lichego zasilacza to wszystko tu się niedobrze działo po prostu. Teraz powinno by się to wszystko ustabilizować. I co tutaj jeszcze mam? Potencjometry, już szukam, tutaj mam chyba dobre potencjometry.
Tak, 103, 103, 103, czyli 10 kΩ powędrują gdzieś tutaj i to będzie do regulatora P i D, do regulacji nastawów w ten oto sposób, taki plan, zobaczymy. Jeszcze dorzucam sobie pomiar napięcia wejściowego na przetwornik A1 wejście, dioda 5 V1, czyli 5,1 V, dioda Zenera jako zabezpieczenie, zaraz zrobię jakiś dzielnik napięcia, tak do 30 V, żeby wytrzymywał spokojnie, to będzie zabezpieczenie, a na pozostałe wejścia analogowe 3 wieloobrotowe potencjometry, żeby zadawać wartości regulatora P i D. No i hej, sprawdźmy to. Taki sobie założyłem dzielnik, 25 kΩ i 5 kΩ nie występują, ale mam 5,1 kg, 2 razy 10 kg plus 5,1 kg. Zlutowałem tutaj dzielnik, zaraz sobie to pomierzę, czy mniej więcej wychodzi tak, jakbym to sobie zakładał. No słuchajcie, wychodzi tak jak zakładam sobie, tam mam 24 V, tutaj 5,1 kΩ, no 25 kΩ poprzez połączenie pozostałych i praktycznie mam 4 V, więc jest prawie że zgodne właśnie z tymi wyliczeniami podstawowymi, więc jest super. I teraz to trzeba umieścić tutaj, jeszcze raz sprawdzić wraz z diodą Zenera zabezpieczającą, czy wszystko gra. I to będzie napięcie wejściowe. I dlaczego dzielnik mnie okłamuje teraz? 24 V i po wlutowaniu tutaj w płytkę pokazuje 3,428. Dlaczego? Bo jest jedna jeszcze dioda prostownicza dana z 24 V przez diodę prostowniczą idzie na stabilizator 12V, więc wszystko powoli tak się klasyfikuje, więc nie przekracza to napięcia 5V, jest bezpieczne dla Arduino, tylko wystarczy to skalibrować odpowiednio jako napięcie wejściowe. Teraz po kolei każdy moduł, zaczynając od książki. Na tym etapie można powiedzieć, że hardware, czyli sprzętowo zostało połączone. Wpinamy nasze Arduino, tak, i można powiedzieć, że warto przystąpić do programowania, czyli w sensie pojedynczo. Biblioteka do wyświetlacza, obsługa impulsatora z przyciskiem, obsługa wejść analogowych jest dość prosta, obsługa wyjścia PWM jest dość prosta i biblioteka z regulatorem PID, proporcjonalno różnicującym, całkującym, i to wszystko teraz zgrać ze sobą. Wejście z impulsatora silnika, 500 impulsów na jeden obrót, i to wszystko trzeba ze sobą zgrać i sprawdzić, więc dalszy etap będzie polegał na werytowaniu książki, sprawdzaniu kodu ze stanem rzeczywistym. Minęło sporo czasu, zleciłem wykonanie tych otworów w zakładzie ślusarskim, kosztowało mnie to 15 euro. Mniej więcej 20 chcieli później, ale przypomniałem im, że zapisali 15, więc trzymajmy się ceny początkowej. Wywiercili faktycznie, jaki nacisk był na ten wiertarce kolumnowej, aż tak cisnął, żeby te otwory wywiercić. I teraz tak, klej do gwintów i przykręcam talerzyki. Trzeba trochę podszlifować, bo się przesunęło, bo każdy otwór w zakładzie ślusarskim był po prostu od ręki podstawiony, a tam, gdzie było napunktowane mniej więcej, tam było wiercone, więc też nie było takiej precyzji, szkoda, bo napunktowałem w miarę dobrze i troszeczkę trzeba podszlifować. Jak to przy projektach, zmiana koncepcji. Teraz tak, chcę zrobić mocowanie w ten sposób, tutaj dwie śruby M3, żeby zablokować słoneczko na tym, a to bezpośrednio na wał. Będzie mniejsza masa i mam nadzieję, że będą dużo mniejsze wibracje, tylko jeszcze nie wiem, czy tak się da, więc kombinuję jak zawsze, bo z uchwytem małym tokarskim nie da rady, za duże wibracje, za duża bezwładność,
Jest zabawa z tym wszystkim. Jak znajdziesz nawet śrubkę M3 w zapasach, to trzeba ją przygwintować. No i dobrze mieć jest narzynkę, znaczy narżnąć. I tak, mam teraz dwie śrubki, dwie podkładki długie, żeby wlazły głęboko w głąb. I zobaczymy, co z tego będzie. Czy będzie tak samo mocno biło, czy będzie już mniej biło. Dobra, poświęciłem jedno koło pasowe, przetoczyłem ręcznie, nagwintowałem, dałem dwie śrubki. Teoretycznie powinno być ok, bo się blokują te zęby wewnętrzne. Ale teraz jest fatal error, bo o ile zostawiłem krótki wałek, to spoko. Teraz trzeba dorobić klucz, uciąć, aby móc zacisnąć na ośce. Trzeba znowu coś poświęcić w imię nauki. Poświęcone, ok, założone. Bić będzie na pewno, bo słoneczko nie jest wyważone, ale bez masy to jest jakieś prawie pół kilo, jak nie więcej. Nie będzie takiego momentu. Jest dużo bliżej. Dosłownie jest to zrobione tak. Więc sprawdźmy, czy to będzie bicie akceptowalne i czy będzie duże bicie w stosunku odległość samego czujnika od zębów, bo to też jest istotne. Czekasz cierpliwie. Słuchajcie, 12 V, połowa zasilania, a tu niebo, a ziemia. Makieta nie skacze, nie trzęsie się. Robię hałas, ale to jest pomijalne, to co było wcześniej. Yeah! O to walczyliśmy. Teraz siup na stół. Szybko. Walka trwa. Regulator PID. Jeszcze nie mam pojęcia co jak, ale coś jest nie tak. Mam tutaj 3 człony do regulacji. Ok. Mam zadaną prędkość. Zadaną i odczytaną. No i tutaj świruję. I kwestia jest tak, że ta zmienna PWM jest poza zakresem, więc muszę prześledzić ten kod i przeanalizować, o co tutaj chodzi. Delegacja, coś się dzieje, coś świruje. 1000 obrotów zadane, teraz trzeba tylko parametry PID ustawić i silnik ma strzały. To dość takie silne, aż kopy wręcz. Więc już sprawdzam parametry PID. Żeby całości było nadmiar, cały czas modyfikacje. I tak, wszystko muszę dać sobie na jakiś radiator. Może to nie jest radiator, ale jest kawałek aluminium, który będzie odprowadzał ciepło rozproszone. Dorzuciłem równolegle jeszcze 3 tranzystory MOSFET, te same, pozyskane z tej samej płyty i stabilizator. Wszystko leci na radiator, bo przy próbach i testach za mocno się grzeje. 12V przetworniczkę też dałem, żeby w ogóle strat tych ciepła nie było na liniowym stabilizatorze 12V, więc zmieniam, bo przy testach z samym silnikiem MOSFET się grzał i przy testach z makietą bardzo mocno się grzał, więc dorzuciłem, będę obserwował, teraz tylko to zmontować. No i próbować dalej z tym regulatorem. Powiem wam tylko tyle, że niestety, ale prototypy wyglądają zazwyczaj paskudnie. Dlaczego? Bo zawsze coś jest co chwila zmieniane, dorzucane, przekładane, więc opaski, trytytki jak najbardziej mają tu zastosowanie. Teraz kabelki poukładać, złożyć kanapkę i obserwować dalej, czy to się będzie grzało jak piekarnik, czy już może będzie bardziej cywilizowana temperatura. Nie, maksymalnie 10 minut i się wszystko topi. Próbuję ustabilizować, ale czy ten regulator będzie właśnie poprawić. I razy 3, czyli jest ustawione 600 obrotów. Uczę się tego regulatora, znaczy to jest mój projekt. Teraz tak, to jest PWM. Widzimy diodę, jak działa PWM. Rośnie, przekracza 200 obrotów i spada w dół. Czyli program jest źle napisany. Zaczyna się trochę stabilizować, ale to jest tylko regulator proporcjonalny.
Ale grzeje się. Grzeje się ten radiator. Nie, 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 nie. Teraz będzie próbował przyspieszyć. Próbuje zwiększać pomimo oporu, ale reakcja jest zbyt wolna. Przejedzie teraz. Czerwona linia, wartość PWM. Zielona linia są to obroty odczytane z silnika. Niebieska to są zadane. Teraz tak przyhamuję trochę. Widzicie jak spadło? Puszczę, jak się napędza. To jest taki mój wymyślony proporcjonalny. No, stabilizuje się. Zobaczcie jak fajnie to się zaczyna stabilizować. Znaczy fajnie, nie fajnie, bo to nie działa tak jak chcę. Trzeba teraz ten PID dodać faktycznie, bo nie jest to zbyt fajne. Czy nie do końca jest to, co bym chciał uzyskać. Widzimy, regulator działa całkiem nieźle. Tutaj teraz walczę, sprawdzam, czy odczyt prędkości obrotowej z wału jest poprawny, bo zmieniłem odczyt, czyli ilość impulsów dzielone przez 100 milisekund. I tutaj sprawdzam, czy mi się to pokrywa na oscyloskopie. Już stabilizacja prędkości jest całkiem przyzwoita. Jeszcze tylko encoder poprawić działanie i można by było wpiąć w makietę. Natomiast muszę być pewny, że ta prędkość obrotowa jest dobrze policzona. Czy to jest choć trochę poważne, co ja tu robię? Już ciemna noc. Sprawdzam tak, mi nadal nie wychodzi. Mam jakieś przekłamanie, jeżeli chodzi o pomiar prędkości obrotowej. Sprawdzam po kolei bezpośrednio z czujnika z enkodera z wału, 500 impulsów na obrót, ale prędkość fajnie ten regulator PID został zaimplementowany, bo to mi się podoba, tylko żeby mieć pewność co do obrotów. Więc muszę przejrzeć moje przyszłe notatki i sprawdzić, o co tu chodzi. Oczywiście znalazłem problem. Ten jeden sposób, którym obliczam jeden okres na 500 impulsów, czyli na jeden obrót wału, jest najlepszym rozwiązaniem. Tylko jest jeden problem. Jest mniej stabilny niżeli z każdego impulsu. Trzeba teraz wyrównoważyć to, bo przy niższych obrotach, przy niższych prędkościach zaczyna mi się to wszystko rozsypywać. Kolejne 2 godziny i teraz sobie sprawdzam. Jest satysfakcjonująco, bo mam zbliżone wyniki już w tym momencie, więc jest fajnie. Jeszcze tam jedna rzecz. Powrzucałem w przerwania, pozmieniałem w kodzie, zoptymalizowałem troszeczkę, może nie do końca, ale już wyniki są. Regulacja też, jak widzicie, jest całkiem fajna. Wskazania są całkiem fajne, więc działam dalej. Motyla noga. To był naprawdę długi dzień. Bardzo długi dzień. Ale już tak. Silnik jest opanowany. Regulator PID bardzo mi się podoba. Naprawdę jestem w szoku. Chłodzenie, kawał aluminium daje rady, gdy jest poprawnie wysterowany silnik. Kasowanie. Jest teraz kasowanie wszystkich parametrów. I co? O! Startujemy, tylko coś jest jeszcze nie do końca. Tak, skasowałem wszystkie parametry, powinno od razu startować. No i mamy to.
Ok, zobaczmy sobie to na wykresie. Jak to wygląda? Startujemy. 100 obrotów. I co mamy tutaj? Zakres, żebym się nie pogubił. 200, a przepraszam, 200, jest 200. Widzimy jak skacze, utrzymuje. Widzimy tutaj ten sinusoidę. 300. Skok był. Teraz spróbuję przytrzymać. Super. Tu widzimy ten czerwony PWM się podnosi, opuszcza. I wszystko co widać, dajmy sobie teraz tak, żeby ustawić, będzie 1500 obrotów. Teraz każdy człon regulatora PID trzymam. Super. Próbuję łapać, puszczam, będzie skok i wraca. Jest super ustawiony, bo obserwując oscyloskop, sygnał, obserwując wykres w czasie rzeczywistym i regulując tutaj moim PID regulatorem zmiennym, można sobie to wtedy ustawić. To jest silnik wolny, swobodny. Zaraz, znaczy może już nie dzisiaj, ale pójdzie to w makietę. Makieta ma swoje obciążenie i będzie trzeba pewnie to podregulować jeszcze pod makietę. Ale fajnie. Tylko jeszcze mi zostało opanować jakoś fajnie, żeby ten encoder ręczny tutaj działał pewnie i za każdym razem, ale to zaraz zobaczę na przerwaniach, bo jest chwilowo w pętli głównej bez przerwań i sobie tak, gdy zmniejszam, to się zwiększa. Wiecie chyba o co chodzi, co niektórzy, ale zobaczymy jak to działa. Dlaczego tego nie było, jak byłem na studiach wcześniej? Technologia, ChatGPT. Przed chwilą zapytałem ChatGPT, jak szybko zrobić prosty przykład na jednym przerwaniu zewnętrznym. I oto mam przykładowy kod, który mnie zainspirował i sobie go zaimplementowałem tutaj. Tak samo jak regulator PID, też ChatGPT, który mi zasugerował. Ja to wszystko poprzestawiałem, przerobiłem po swojemu. Troszeczkę szybsza praca niżeli z książkami, ale też trzeba w książkach sobie spoglądać. I zobaczcie, jak teraz encoderek chodzi. Cyk, 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 cyk i się nie gubi. I się nie gubi praktycznie. I kasujemy. Więc długi bardzo dzień, ale dużo pracy. 2 tygodnie mi to zajęło. Wszystko zrobiłem w jeden dzień, spokojny od rana z kawą. Nie dość, że modyfikacja całej płytki i oprogramowanie. Właśnie taki dzień wypoczęty daje możliwości, a po pracy wieczorem to się nie chce, nie da i znaczy się chce, ale nie ma sił na to, żeby działać. Zobaczcie, jak to sobie przyspiesza i jak się stabilizuje szybciutko. Tada! Wyjechałem poza zakres. I kasujemy dla bezpieczeństwa i jest gitara. Jeszcze standardowo kilka poprawek, razy 3, przełożenie w makiecie jest razy 3, 1 obrót silnika, 3 obroty na wale w makiecie, więc też fajnie to działa. Widzimy, że wszystko się zgadza. Podzielimy przez 3, no to mamy 50 Hz, w tym przypadku 25 kHz, więc mi to wszystko gra. Super. Działa tak jak trzeba, jeszcze tylko tutaj albo gniazdo, albo przewody. Coś jest przełamane czy brudne, bo gdy i wyskoczyło właśnie, chyba trzeba przewody przerobić na nowe. Ostatnie poprawki, które udało mi się zlokalizować, 10 000 obrotów maksymalnie, bo już przy hamowaniu po prostu z 24V nominalnie ten silnik uzyskuje 3500, w rzeczywistości 3800, razy 3 to jest 11400. Maksymalnie można go tak rozpędzić, ale wtedy już stabilizacja, regulator PID nie ma jak zbyt działać, bo nie ma już czym podnosić, podbijać, robić strzałów.
Więc już 10 tysięcy już nie jest tak fajnie stabilizowana, jak powiedzmy chociażby, słyszycie? Robię obciążenie i na przykład 7 tysięcy, czyli ten taki 60-70% zakresu obrotowego napięcie jest w stanie podbić, żeby dodać mocy dla silnika w momencie obciążenia. Jeszcze Wam tylko pokażę. Zobaczcie, jak to się obraca. 100 obrotów na minutę, ale na wale nie jest 100 obrotów na minutę. To jest podzielone przez 3. To na makiecie będzie 100 obrotów na minutę. I próbuję zatrzymać, a to mi zwiększa power moc. Jest tak jak być powinno, bo bez takiego regulatora PID, bez tej całej elektroniki, gdybym to zasilał chociażby z zasilacza, ciężko by było uzyskać zadaną wartość w takim stopniu, jakbym chciał. Oczywiście to nie jest tak idealnie przy tych niskich prędkościach, ale już jak damy tutaj 300, no to teoretycznie na wale teraz mamy 100 obrotów na minutę. Jak widzimy, też nie jest to zbyt idealnie. Można jeszcze pokręcić, tutaj poregulować PID. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na makiecie pod obciążeniem. Blacha aluminiowa, fajnie, to się też nie grzeje. Ok, zobaczmy, to jest 100, czyli to nie jest 100, ale zwiększamy prędkość. Zobaczcie, jak regulator sobie radzi, widzicie? Tańczy wokół tej linii. Zatrzymam. Spadł. 100. Nie jest ładnie, widzicie? Nie daje rady, bo jest za niska prędkość, prawie jak silnik krokowy. 200, 300, 500. Już się zaczyna. 1000. O, i teraz można sobie spróbować wzmocnieniem podregulować. Jeżeli przereguluję wzmocnienie, co się będzie działo, widzicie? Przeregulowałem wzmocnienie. Proporcjonalny człon. Zobaczcie, jak będzie za mało P proporcjonalnego, to co się jakie oscylacje. Widzicie, jakie oscylacje? No i trzeba go tutaj zwiększyć i obserwować pomału. Jakie są oscylacje, delikatnie pokręcić, dodać go i poczekać. Widzicie, jakie cuda się dzieją? Teraz tak każdy człon posprawdzać na wykresie. Fajnie to wygląda teraz. Jak przedobrzymy w drugą stronę, damy go za dużo na plus. Widzicie? Też jest niedobrze. Jest przesterowane. Świruje. Szczególnie to słychać i widać po silniku, jakie ma drgawki. Kręcimy delikatnie. Obserwujemy, regulujemy doświadczalnie. Kropka 0,3 mamy. Co mamy? D. Zobaczcie, co się dzieje, gdy będę hamował. Łapię po prostu turbulencję. No go trzeba teraz zjechać na 0,0, czyli zostawić PI. Zobaczmy, mamy 0,0. Jeszcze coś mi tu nie gra, ale to właśnie taka jest zabawa. Tego trzeba troszeczkę zjechać i widzicie? Dużo mniejsze drgawki przy hamowaniu. Powraca,
obciążenie powraca. Więc tak ta regulacja mniej więcej wygląda. Zobaczmy, czy przy 100 nadal będzie chciało to działać. Już nie mówimy o regulacji po prostu, bo to są, dajmy obciążenie, ale się obraca, tak jak przy rozruchu silnik. I w punkcie wyjścia wylądowałem z powrotem. Dlaczego? Bo zmieniam przewód łączący mój encoder z silnikiem. Temu już nie ufam, fabrycznemu, który był. Może być kabel przełamany, ale nie mam do końca tego złącza, więc wykorzystuję to, co mam. Będą tego typu 2 złącza, więc sobie tutaj muszę na płytce przerobić i będę wiedział z zupełnie nowym przewodem, nowe złącza, to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że nie mogę sobie pozwolić na błąd, bo to jest silnik, elementy obrotowe i trzeba zrobić odpowiednie zabezpieczenia, żeby nie było, że tutaj nam impulsator, kabelek się przełamie i wkręci się na maksymalne obroty, co jest niebezpieczne, niekontrolowanie. Albo na przykład przepali się tranzystor MOSFET i też się wkręci na maksymalne obroty, bo dostanie zwarcia. Więc tutaj trzeba zrobić jakieś takie zabezpieczenia, że ewentualnie grzybek w dziwnej sytuacji pach i po prostu wyhamować silnik. I non-stop powracam do dokumentacji. To jest dokumentacja do tego silnika, encodera, żeby nie popełnić błędu. Sam się nawet dziwię, że to ma prawo działać. Tutaj robię takie mostki. Strasznie obrzydliwie to wygląda, ale schowamy i nie będzie. Po prostu istny raj dla wszelkiego rodzaju zakłóceń, ale nie martwcie się, bo mamy tutaj filterki zamocowane. Tutaj jest właśnie taki mały filterek RC, kondensatorek, rezystorek, to jest fabryczny filterek. Jakoś to działa, no ale trzeba to podrutować w ten sposób, zmontować i dalej testować. Wpinam, kabel od encodera jest wpięty i teraz sprawdźmy. Obracam wałem. Widzicie? Faktycznie działa. No i sprawdźmy to. Stawmy nasz 1000. Więcej stawmy. Widzicie, jak odepnę maksymalnie się wkręca. Myślę, że to nie problem z samym kablem, ale chyba ten filterek zbudowany z elementów SMD świruje. Zaraz sprawdzę, jakie tu są elementy, może będę miał przewlekane. I skoro teraz wiem, że to mogą być po prostu elementy SMD, tutaj laminat się rusza, może nie kontaktować. To jest filtr zdjęty, pomierzony, fabryczny, więc tak naprawdę filtr składa się z rezystora 1 kΩ i kondensatora 400 pikofaradów. Nie wiem, czy znajdę 400 pikofaradów. Jeżeli znajdę 1 nanofarad, to spróbuję. Mam tutaj bałagan z elementami SMD. Najlepiej by było przywlekane, wtedy byłoby to stabilniej na tym miękkim laminacie. No to poszukiwanie trwa w tym całym bałaganie, jak zawsze. Sprawdzajcie kondensatory. I mamy 954 pikofarady, czyli 102 oznaczenie. 1 mikro. Nie, 1 nano, przepraszam. A tutaj potrzebujemy 400 pików, więc żeby zachować stałe RC, 2 razy większy kondensator, to dajmy 2 razy mniejszy rezystor, około 500-400 czy tam 330 ohmów. Mówisz, mam tu 1 kilo i tak dalej, akurat opisane, więc fajnie, 470 ohm.
Wrzucam i sprawdzam, a powinno być ok. Voila. Nie apteka, ale znalazłem tak, 2 kilo ohm, 1 kilo, czyli mamy już 3 kilo. 470 ohm i 1 nano farad. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ważne, aby nam te prostokąty były prostokątne. Przebieg sprawdzę na oscyloskopie. Elementy przewlekane wlatują tu. Usuwam elementy SMD stare, złączę totalnie. Niestety laminat jest strasznie tani i miękki i dlatego jak poruszamy elementy SMD, które są przylutowane bezpośrednio do padów, po prostu mogą powstać mikropęknięcia, a już one są z wylutu. Widzicie dlaczego? To są elementy SMD naprawdę małe z wylutu. To był filtr. Teraz zamieniamy na przywlekane. Będą bardziej odporne na wyginający się laminat, niżeli te mikruski. Dobra, ładuję tutaj. Elektronika trochę jest jak gotowania. Zobaczcie, jak ten laminat, widzicie, jak jest miękki jak gotowanie, dlatego że jeżeli spojrzymy na wartości zalecane tutaj, to na przykład są 2,7 kOhm. Tutaj był zamocowany 3,3 kOhm. A ja w rezultacie daję, bo znalazłem 2 kg plus 1 kg, czyli 3 kg. Czyli gdzieś tak po środku. To teoretycznie powinno działać z tym filtrem. Zobaczymy. No po prostu trzeba to zamocować, sprawdzić na oscyloskopie, jeżeli nie obcina górek i przy tej prędkości obrotowej to działa, czyli to działa. Nie. Dobra, działa i zobaczmy teraz. Ruszam tutaj, dotykam. Voila! Nie ma żadnych szarpań. Sprawdźmy, czy maksymalnie. Działa. Jeszcze sobie to zobaczę na oscyloskopie. Zobaczę też stary przewód, czy działa. Podłączyłem stary przewód. Startujemy, dajmy na 6000 i poruszajmy przewodem, czy nie ma strzałów. Patrzmy. Voila, i to nie była wina gniazda i przewodu, tylko widzicie? Stabilnie, więc narobiłem się, jak zawsze, ale mogę teraz wykorzystać mój nowy przewód i stary przewód. Jak przekładam silniki, wtedy od razu z przewodami, więc też jest fajnie. Jeszcze sprawdzę na oscyloskopie z ciekawości, jak sygnał wygląda, ale musi wyglądać całkiem dobrze, bo działa. Mamy podłączony sterownik do makiety. Zobaczmy, co się stanie po uruchomieniu makiety. Podpinamy zasilanie. Wita nas sterownik. Mamy 0. I teraz tak, krok co 100 ustawiłem. Zobaczcie, pomimo to próbuję utrzymać 100 obrotów tutaj na tym wale. To są wałki rozrządu. 2 razy mniejsza prędkość niż tutaj. Poprzez te wszystkie przekładnie i jest naprawdę całkiem nieźle. Powiem wam tak, jest niedziela i nie będę hałasował ludziom, ale jestem mega zadowolony, że w końcu obsługa makiety będzie tak, jak to sobie zaplanowałem. Co z tego, że trwało to prawie 4 miesiące, ale
Zostało tylko to jakoś wygłuszyć, położyć coś miękkiego pod to, bo to wibruje, coś zrobić z tym sterownikiem albo tutaj przyczepić, zamocować w ten sposób. I to nie koniec, proszę was, to nie koniec, to dopiero jest jeden mały kawałeczek tego całego zestawu, bo teraz trzeba zrobić lampę stroboskopowej ze zwykłej latarki, tak, aby ta makieta w ogóle była przydatna, czyli lampą stroboskopową sprawdzać kąt obrotu i porównać tutaj z tym oto słoneczkiem, więc teraz trzeba zrobić wyzwalacz lampy stroboskopowej. To już można uznać za gotowe w tym momencie, ale to jeszcze jest sporo innych prac z tym związanych. Voilà, mam przymocowane. Przykręcałem takie elementy, tutaj zaraz kabelki też sobie z przewód zasilający wyprowadzę. I co można powiedzieć, że makieta zasuwa. Pozostało teraz tylko ustawić kąt tutaj względem wałków rozrządu, ale to jest prosta sprawa, bo tutaj są właśnie wkręty na wałku, więc do przesunięcia, poustawiania, tak jak to być powinno według serwisówki. Pozostało zbadać właśnie słoneczko, w którym miejscu lampą stroboskopową, w którym miejscu wypada to na czujniku. Ustawić to wyprzedzenie 10 stopni przy pomiędzy 1200 obrotów ma być wyprzedzenie 10 stopni, a reszta to już będzie badanie, jak to wszystko będzie wyglądało. Pamiętaj, nie bądź żyła. Jeżeli Ciebie to interesuje, to daj łapkę w górę, subskrybuj i oglądaj i czekaj na więcej. Co prawda, tak jak widzisz, w miarę moich starań, mojego wolnego czasu, projekt porusza się powoli do przodu. O, właśnie. Pogoda jest świetna na Korsyce, już jest ciepło i naprawdę chciałoby się wsiadać na motocykl i gdzieś zasuwać, ale nic nie poradzę na to, że znowu jadę w delegację i na czas nieokreślony. Więc pamiętaj, łapka w górę, obserwuj, zadawaj pytania, podpowiadaj coś i daj mi znać, co ty byś zrobił lepiej, gorzej, a ja się zajmuję teraz lampą stroboskopową i dalszą częścią projektu. Trzymaj się ciepło, cześć!